Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl, no i oczywiście z kanału na YouTubie Tank Models TV. Zapraszam Was również na Facebooka, po prostu wpiszcie małpa Tank Models i wyświetli się Wam profil na Facebooku. Bohaterem dzisiejszego unboxingu, pierwszy to będzie unboxing w nowej formule, mam nadzieję, że Wam się spodoba, będzie Panzerkampfwagen 4 z armatą 7,5 cm V70A, a mianowicie chodzi mi o ten model. Jest to późna wersja, finalna wersja produkcyjna i na niej się dzisiaj skupię. Za mną widzicie średnia produkcja Panzerkampfwagen 4 75 70A, czyli SDKFZ 162.1. Teraz chciałbym Was zaprosić na rys historyczny, ale oprócz tego zapraszam Was do... W 1944 roku Biuro Broni Wojskowej już od pewnego czasu domagało się zamontowania mocniejszego działa 7,5 cm PAK 42L łamane na 70 na pojeździe, który miał spełniać rolę niszczyciela czołgów. Przedsiębiorstwa Alket i Womak otrzymały w czerwcu 1944 roku zadanie zamontowania tego działa na jacht Panzer IV, który widzicie w tej chwili na ekranie. Wcześniej fabryka Alket dołożyła wielu starań, aby sprawdzić, czy da się zamontować armatę 7,5 cm KWK 42L łamane na 70 w wieży czołgu Panzerkampfwagen 4. Ponieważ konstrukcja ta była z wielu względów niepraktyczna, zrezygnowano z niej. Zdecydowano użyć się nadbudowy Jagdpanzer 4 projektu firmy Womak na podwoziach Panzerkampfwagen 4 produkowanych w firmie Alket. Miało wyjść z tego coś takiego. Jednak podwozie Panzer IV było zaprojektowane ze zbiornikiem paliwa zamontowanym pod wieżą. Jeśli zbudowano by nadbudowę niszczyciela bezpośrednio na kadłub, zbiornik paliwa blokowałby możliwość podnoszenia lufy. Ponieważ za wszelką cenę chciano uniknąć opóźnień przy modyfikacjach podwozia, zdecydowano się na montowanie nadbudowy na podwyższeniu o wysokości 38 cm. Produkcja nowych pojazdów została rozpoczęta w zakładach Nibelungenwerk w Austrii w sierpniu 1944 roku. Do momentu zakończenia produkcji w marcu 1945 roku wyprodukowano 278 takich maszyn. Jedną z nich widzicie teraz na ekranie. Jest to jedyna chyba zachowana 1:1 niszczyciel czołgów Jagdpanzer 470A, czyli SDKFZ 162 łamane przez 1 i znajduje się on w Muzeum Czołgów w Sommières we Francji. A teraz zapraszam Was na unboxing. Przechodzimy do unboxingu. Tak prezentuje się Artbox. Pudełko dość duże. Z boku widzimy już sklejony model, zmontowany. Oczywiście są to rendery. Następnie widzimy, że ma zamiast płyt metalowych, tak zwanych szucenów, ma siatki zamontowane. Koniec wojny, brak materiałów, ale widzimy tak, co producent nam daje. Daje nam metalową lufę, następnie elementy fototrawione, możliwość wykonania bardzo kompletnego, precyzyjnie zdetalowanej armaty. Następnie mamy możliwość otwierania włazów, wystawienia peryskopów,
jak i również wykonania dwóch wersji, tak samo i montaż anteny. Możemy zrobić z anteną lub bez, w zależności od okresu, w jakim działał. No i tutaj mamy 3 malowania. Ja oczywiście już przygotowałem dla Was 3 farby, jakimi należy pomalować ten model, jeżeli chodzi o farby Mission Models. No dobrze, to teraz co? Zaglądamy sobie do pudełka. W pudełku instrukcja i masa ramek. Masa ramek, które zaraz sobie wszystkie obejrzymy. Ja oczywiście standardowo zacznę od instrukcji. Na instrukcji powtórka jak najbardziej artboxu z pudełka, miękka. Niestety na takim świecącym papierze, mogliby zrobić to na matowym. I co widzimy? Na drugiej stronie zawartość pudełka, wszystkie ramki, w jakich ilościach. Widzimy, że mamy tutaj metalowe blaszki, mamy kalkomanię, metalową lufę, pierwsze etapy sklejania i zaznaczone od razu warianty, tak samo są na tym w instrukcji. Tu widzimy bardzo ładnie, precyzyjnie wykonany zamek armaty. Reszta armaty widoczna jest na zewnątrz. Kolejne etapy. Detale. No tutaj bardzo fajna sprawa. Oczywiście mamy wiaderko i metalowy uchwyt do wiadra. Znajduje się w zestawie fototrawionym. Następnie mamy, tak jak już na pudełku było, raz, dwa, 3 malowania. Czyli mamy tutaj standardowe malowanie na rok 1944. Już mamy tutaj dwubarwne malowanie, gdzie mamy ten German Green, jak i również Dark Yellow. I tu mamy takie malowanie bardzo skromne, już praktycznie tylko naniesiony kamuflaż, coś w rodzaju kamuflażu na samo jarzmo armaty i lufę. Ja oczywiście przygotowałem tutaj farby od Mission Models, mianowicie zielony niemiecki, czyli Olive Green RAL 6003. Jest to późna wersja malowania czołgów. Następnie mam tutaj Dunkelgelb RAL 7028 1944-45. No i oczywiście tak samo pod koniec wojny mamy Signal Brau RAL 8002, czyli to już nie jest ten rudy, ale też nie jest ten ciemna czekolada. I to są kolory, jakimi należy w tym momencie malować późną pancerkę niemiecką. Dobrze, chowam sobie instrukcję i zaczynamy unboxing. Na pierwszy ogień mamy dolną część kadłuba, tak zwaną wannę. Widzimy, że są to elementy od późnego Panzer 4. Bardzo ładnie zdetalowane elementy. Powiem Wam, że dość gruby, taki mocny jest ten pancerz, nie taka wiotki. No detal mamy naprawdę porządnie zrobiony. No i dużo detalu jeszcze nam tutaj dojdzie. Spód tak samo, bardzo fajnie właśnie odwzorowane są też spawy. Mam nadzieję, że zauważycie je. Teraz chyba najlepiej widać. I właśnie sięgnąłem po ramkę. To jest ramka Z. No i mamy elementy związane z armatą, z wnętrzem, z jarzmem. Bardzo ładnie odwzorowana jest osłona armaty, znajdująca się w kadłubie ze szwem po środku. Widzimy taką fakturę odlewu. Następnie płyta główna, znaczy płyta
ochroniąca dokładnie przedział załogi. To jest tył, tu jest przód. Widzę, bardzo fajnie, też ciekawie wykonany jest wycior. Mamy od razu sam wycior, czyli element, który szoruje w lufie, ma nałożony ochraniacz. No i tu mamy jarzmo, osłonę jarzma armaty. Tak samo bardzo fajnie odwzorowane, z odpowiednim numerem, odlewem. Widzimy ślady po formie odlewu. Oczywiście nie są to ślady po odlewie plastikowym. Chodzi po prostu tutaj o odwzorowanie detalu na podstawie historycznej części pojazdu. Tu mamy blokadę lufy armaty podczas transportu. No powiem Wam, naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo ciekawy model. Kolejne ramki. Specjalnie te ramki wyłożyłem w ten sposób, bo na obu ramkach znajdują się koła. To jest ramka standardowa, która też znajduje się w Panzer IV. I widzimy tutaj koła jezdne, które posiadają bandaże. Mamy te koła jeszcze dodatkowo, na bandażach są napisy producenta. Mamy tak samo koło napinające, koło napędowe i tak prezentuje się. No i jeszcze jakieś detale, tak, których nie mam zielonego pojęcia. Mamy też, gdzie one są, do czego należy. Tu mamy koła podtrzymujące gąsienicę. I tutaj z tych elementów, z tej ramki wykorzystujemy tylko część elementów, ponieważ późne pojazdy już posiadały inne koła jezdne, a mianowicie miały tego typu koło, które nie posiadało bandaży gumowych ze względu na to, że po prostu nie było kauczuku i nie było jak wyprodukować kół z bandażami. No tutaj Ford po prostu przestał Niemcom wysyłać już kauczuk. I druga sprawa, były też problemy, Ford miał tak samo problemy z kauczukiem u siebie ze względu na coś dopadło całe plantacje kauczukowców i po prostu Amerykanie też mieli problem z kauczukiem. Tak się prezentują właśnie dwie ramki związane z układem jezdnym tego modelu. Dwie kolejne małe ramki. Tu mamy tył, jest to ramka w ogóle Q i ta ramka jest właśnie zdedykowana do tego modelu. Jagd Panzer 4L60A i tu jest bardzo fajnie, ciekawie zrobione, bo Jagd Panzer jest do góry nogami napisane w stosunku do całej reszty, że tu mamy 4L70A i Border Models, numer katalogowy BM37. Bo pod takim numerem ukrywa się ten model. Tu mamy elementy związane właśnie też z kołami podtrzymującymi. Mamy tak samo hak z tyłu, który montujemy właśnie w tyle, jak i również klapy do przekładni. Zero nadlewek, bardzo ładnie wszystko wykonane. No oczywiście te elementy, których nie widać, jeżeli nie trzeba ich odcinać, możemy je zostawić, chyba że przeszkadzają podczas montażu, no to usuwamy je. Tak prezentuje się ramka Q. A tutaj kolejny taki mała torebka z częściami, to jest ta część właśnie nadbudowy do tego modelu. Widzimy tutaj walcowaną z fakturą, bardzo fajnie walcowaną blachę. Mamy tak samo bardzo fajnie połączone tu elementy przedniego i bocznego pancerza. Dolna płyta jest, widzimy, spawana, nie wyginana z tego, tylko po prostu mamy to właśnie nadbudowę. I tutaj mamy
dodatkowo mamy właśnie fajnie zaprojektował to border, ponieważ zamiast tutaj zmarnować przestrzeń tylko na same rozporowe ramki, w tym tu mamy właśnie takie małe dodatki, bardzo małe wręcz bym powiedział, między innymi jarzmo armaty, tutaj gniazdo armaty, co ja mówię armaty, anteny. Bardzo fajnie wykonana przestrzeń. Sobie zobaczymy, jak od wewnątrz wygląda. Tu już w środku są płaściutkie powierzchnie. Ale jeżeli chodzi o detal, no to powiem Wam i odwzorowanie takiego właśnie walcowanej płyty, rewelacja jak dla mnie. I to były kolejne, to jest w ogóle część, posłuchajcie, to jest ramka A w ogóle. A tu mamy Q. No i przechodzimy do następnych ramek. Ramka J, tak samo pochodząca od modeli Panzer IV w różnych wersjach. Tu widzimy właśnie elementy, bardzo drobne części, ale też zero nadlewek, bardzo ładnie odwzorowane. No nie można się czego przyczepić. Powiem wam, gdybym mógł coś znalazł, już się przyczepił. Nawet mi się szpadel podoba. No tu właśnie mamy łopatę, klucz, drugi klat, podwójnie klucz jest zrobiony, cęgi, gaśnica superancko, jak i również siekiera. Siekiera, tak. Nie można do niczego się przyczepić. No tak jak w tej chwili oglądam tak zwany first look, trudno to powiem wam, proszę nie bierzcie first looków jako recenzji, a w ogóle dziwię się, że niektóre osoby, biorę następną ramkę, że niektóre osoby robiąc unboxing używają słowa recenzja modelu. Recenzję modelu można dopiero dokonać, zrobić, jak ten model się sklei. Tutaj widzę, już będzie dużo części związanych. Tak, to jest ramka M. Tak samo do tego właśnie modelu, czy też wcześniejszej wersji. Tu mamy kolejne wyciory. Nie wiem, czy my nie wykorzystujemy tego wyciora, tych wyciorów. Tu mamy specjalną rurę do zamontowania właśnie tych bocznych siatek osłaniających niszczyciela czołgów. Tu już mamy właśnie te elementy, które montujemy, na których montujemy właśnie te siatki. No tu mamy inny rodzaj jarzma i tu trzeba zwracać uwagę właśnie zgodnie z instrukcją, czy przypadkiem nie trzeba użyć tej osłony armaty. No i tu mamy dobrze zabezpieczone jarzmo anteny, które wykorzystujemy i naklejamy z tyłu przedziału załogi. A to są anteny, powiem wam. O te właśnie elementy. No i tu mamy elementy związane z samym już pojazdem. Przednia płyta nadsilnikowa, płyta przedziału górna. I tu trzeba teraz zwrócić uwagę właśnie, żeby nie zrobić błędu. To jest tak samo ramka tylko i wyłącznie właśnie do Jagdpanzer 4 L70A, czyli SDKFZ 162 łamane na 1. No nie ma się do czego doczepić. No zwróćcie uwagę, jak jest bardzo ładnie detal zrobiony na płycie tej, która znajduje się nad silnikiem, czy też z przodu. No i błotniki, powiem wam, też są bardzo ładnie wykonane. Niewiele ich widać, bo wiadomo, że na błotniki wchodzi przedział i tu na tej ścianie zapewne są pociski. No, bardzo fajnie to się prezentuje.
I na sam koniec zestawiłem elementy fototrawione, kalkomanii, jak i również lufa. Lufa, jak to u chińskich producentów, jest wykonana standardowo z metalu. Oczywiście mamy w zestawie też plastikowe lufy, co pewnie zauważyliście oglądając ramki. No i mamy bardzo ładny właśnie tutaj zestaw blaszek. Naprawdę jest, tutaj widzę, że troszeczkę pociemniały, mimo to, że są, posłuchajcie, wewnątrz zabezpieczone folią. No niestety były najprawdopodobniej źle wypłukane i doszło do takiego właśnie nalotu, który w niczym nie przeszkadza i jeżeli chodzi, dobrze by było po prostu włożyć je do na przykład płynu do zmywania farb i będzie na pewno czysta blaszka i będzie można z nią pracować. I tak samo blaszka specjalnie dedykowana do modelu Panzerkampfwagen 4 75 łamane na 70A. I to już koniec, moi mili, dzisiejszego unboxingu specjalnej konstrukcji czołgu przerobionego na niszczyciel czołgów. Na koniec chciałbym Wam jeszcze polecić taki zestaw figurek, również od Border Model, którego możemy wykorzystać właśnie w tle. Na przykład tu widzimy bardzo podobne pozy tych czołgistów. Można je wykorzystać też do stugów. No i oczywiście polecam Wam również naprawdę rewelacyjnej jakości farby firmy Mission Models. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Niestety nie jest on krótki, ale model też nie jest mały. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was oczywiście, wiecie do czego, zresztą zaraz się o tym przekonacie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.